Rozmowy o tym, jak zaoferować kobiecie prawdziwie intymne doznanie, wykraczają daleko poza aspekt fizyczny. Nawet mężczyźni z wieloletnim doświadczeniem życiowym i długotrwałymi związkami, mężczyźni po 50, 60, a nawet 70, często zdają sobie sprawę, że wciąż istnieją ważne szczegóły, które mogą pomijać. Z czasem człowiek uczy się, że prawdziwa intymność nie zależy wyłącznie od ciała, ale także od głębokiej więzi, cierpliwości, wrażliwości emocjonalnej i umiejętności dostrzegania subtelnych sygnałów, które często są ignorowane. I to właśnie te drobne szczegóły definiują jakość emocjonalnego doświadczenia kobiety. Większość mężczyzn szczerze pragnie zadowolić swoją partnerkę, ale nieświadomie popełnia błędy, które zmniejszają satysfakcję emocjonalną i ograniczają zdolność kobiety do pełnego otwarcia się. Dzisiaj jasno i z szacunkiem przeanalizujemy 7 częstych błędów popełnianych przez wielu mężczyzn i jak ich unikać, aby stać się bardziej świadomym, obecnym i emocjonalnie dojrzałym partnerem. Zacznijmy od najbardziej fundamentalnego punktu. Pierwszym błędem jest pośpiech. Wielu mężczyzn uważa, że intymność powinna przechodzić od razu do głównego aktu, podczas gdy w rzeczywistości większość kobiet potrzebuje stopniowego procesu. Bliskość emocjonalna budowana jest jak powolny, delikatny i progresywny taniec. Kobiety potrzebują poczucia bezpieczeństwa, ciepła i uwagi, zanim otworzą swój wewnętrzny świat. Poświęć czas na nawiązanie kontaktu. Nie spiesz się. Stwórz spokojną atmosferę. Podejdź delikatnie, gestykulując. Wsłuchaj się w jej oddech. Zwróć uwagę na mowę ciała. Prawdziwa intymność rodzi się ze spokoju, a nie z pośpiechu. Drugim częstym błędem jest przechodzenie od razu do tego, co uważasz za główną stymulację emocjonalną lub fizyczną. Wielu mężczyzn nie rozumie, że kobieca wrażliwość, zarówno emocjonalna, jak i fizyczna, wymaga przygotowania. Kiedy mężczyzna zbyt szybko rzuca się na intensywność, kobieta może się spiąć, emocjonalnie odłączyć, a nawet poczuć presję. Właściwym podejściem jest podejście bliżej z ciekawością, delikatnością i szczerym zamiarem odkrycia jej naturalnego rytmu. Ciesz się małymi etapami. Postępuj stopniowo. Emocjonalne oczekiwanie i poczucie troski zwiększają jej komfort i otwartość. Trzecim błędem jest użycie niewłaściwego poziomu intensywności. Niektórzy mężczyźni przesadzają z nadmiernym entuzjazmem, podczas gdy inni za bardzo się powstrzymują. Klucz leży w wrażliwości. Kobieta najlepiej reaguje na równowagę między miękkością, konsekwencją i synchronizacją. Obserwuj jej oddech, subtelne ruchy i sposób, w jaki jej ciało się rozluźnia lub pochyla. Jeśli zauważysz wahanie, zwolnij tempo. Jeśli poczujesz, że się poddaje, wesprzyj ten proces. Intymna więź nie polega na forsowaniu rytmu, ale na odkrywaniu rytmu, który oboje dzielicie. Twoją rolą nie jest przewodzenie siłą, ale przewodzenie ze świadomością. Czwartym błędem jest skupianie się tylko na jednym obszarze i zapominanie o reszcie jej emocjonalnego ciała. Kobieca intymność jest holistyczna. Jej szyja, plecy, dłonie, oddech, mimika – wszystko to jest częścią emocjonalnej mapy kobiety. Nie skupiaj się tylko na jednym punkcie. Używaj dłoni, słów i swojej obecności. Spraw, by poczuła, że każda jej część ma znaczenie, że każdy szczegół ma znaczenie. Kiedy kobieta czuje się w pełni doceniona, jej więź z tobą staje się głębsza, bardziej autentyczna i bardziej satysfakcjonująca. Piątym błędem jest zmiana rytmu w najbardziej krytycznym momencie. To jeden z najczęstszych błędów. Kiedy w końcu znajdziesz rytm emocjonalny, który ją unosi, kiedy zauważysz, że jej oddech się zmienia, a ciało rozluźnia się lub delikatnie napina, wielu mężczyzn nagle zmienia swoje podejście. W tym momencie najważniejsza jest nie kreatywność, lecz konsekwencja. Utrzymaj rytm, który ją do tego doprowadził. Nie przerywaj go. Pozwól jej wewnętrznemu procesowi toczyć się bez zakłóceń. Stabilność buduje zaufanie, a zaufanie pozwala jej emocjonalnie się poddać. Szóstym błędem jest unikanie komunikacji. Wielu mężczyzn wstydzi się zadawać pytania lub uważa, że powinni po prostu zgadywać. Ale intymność to nie zgadywanka. To akt słuchania i emocjonalnej współpracy. Delikatnie zapytaj, co sprawia, że czuje się bardziej komfortowo, bardziej połączona i bezpieczniejsza. Obserwuj, jak reaguje zarówno werbalnie, jak i gestami. Niektóre kobiety wyrażają się słowami, inne ruchem lub emocjami. Najważniejsze jest, abyś zwracał na nią uwagę.
Na koniec zapytaj ją, który moment podobał jej się najbardziej. Taka rozmowa wzmacnia zaufanie i pogłębia więź. 7. błędem jest ignorowanie tego, co następuje później. Dla kobiety intymność nie kończy się wraz z zakończeniem aktu fizycznego. W rzeczywistości jednym z najważniejszych momentów jest to, co dzieje się później. Wiele kobiet doświadcza w tym czasie wzmożonej wrażliwości emocjonalnej. Zamiast dystansować się lub rozpraszać, pozostań obecny. Przytul ją, delikatnie dotknij jej włosów i powiedz coś szczerego. Daj jej do zrozumienia, że to, czym się podzieliliście, nie było czymś pośpiesznym, ale znaczącym doświadczeniem. Niezależnie od tego, czy jesteście razem od miesiąca, czy od dziesięcioleci, te szczegóły zawsze mają znaczenie. Jeśli kiedykolwiek popełniłeś te błędy, nie obwiniaj się. Nikt nie rodzi się z taką wiedzą. Edukacja emocjonalna jest rzadko nauczana. Tak naprawdę liczy się to, że chcesz się uczyć, chcesz się rozwijać i chcesz zrozumieć, czego kobieta potrzebuje, aby czuć się bezpiecznie, kochana i zjednoczona z tobą. To proste pragnienie już czyni cię innym mężczyzną. Prawdziwa intymność to nie perfekcyjna technika, ale twoja obecność, świadomość, wrażliwość i chęć stworzenia przestrzeni, w której może być sobą bez strachu. To właśnie kobieta pamięta dniami, miesiącami, a nawet latami. Jeśli ten film skłonił cię do refleksji nad tym, jak budujesz bliskość i pomógł ci rozwinąć się jako mężczyźnie, zapraszam do dołączenia do naszej społeczności poprzez subskrypcję kanału. Co tydzień rozmawiamy o więzi emocjonalnej, kobiecej psychologii, męskiej samoocenie i dojrzałości emocjonalnej. To przestrzeń dla mężczyzn, którzy szukają głębi, a nie powierzchownych porad. Jeśli ten materiał był dla ciebie wartościowy, zostaw lajka. Pomoże nam to w dalszym tworzeniu wartościowych treści.